Witam gorąco. Przygoda z montażem ogrzewania podłogowego została rozpoczęta. Podobnie jak wodę użytkową, tak też i tutaj zdecydowałem się na wybór asortymentu firmy Kanterm. Co potrzebowałem do wykonania podłogówki? 16 mm rurę Bluefloor, czyli rurę dedykowaną do ogrzewania podłogowego. Taker oraz klipsy do mocowania rur do styropianu. 2 rozdzielacze po 9 obwodów. Jeden rozdzielacz na parter, drugi rozdzielacz na piętro. 2 skrzynki rozdzielcze natynkowe. Złączki do rur Bluefloor do wpięcia w rozdzielacz. Zestawy przyłączeniowe do podpięcia rozdzielaczy do pompy ciepła. No i oczywiście folia do ułożenia na styropianie. Niezbędnym elementem, który wykorzystywałem w trakcie rozwijania rur Bluefloor, był kołowrotek, który widzicie na zdjęciu. Zanim zaproszę Was na film, chciałbym jeszcze przypomnieć, jak wygląda układ mojej kotłowni, rozmieszczenie urządzeń oraz wszystkich przyłączy hydraulicznych. No i w kwestii montażu tutaj już systemu ogrzewania podłogowego. Słuchajcie, tu na ścianie będę miał hydrobox od pompy ciepła, czyli tak zwaną jednostkę wewnętrzną. Mam tu doprowadzone rury gazowe, prąd, kabel komunikacyjny, także wszystko jest już tutaj na to przygotowane. Natomiast tutaj mam 4 rury do hydroboxu, czyli do bufora ciepła. Z tego hydroboxu będzie woda rozprowadzona tymi rurkami. Te akurat po prawej to są na parter, natomiast te rury po lewej stronie, 2 25 są poprowadzone na górę do skrzynki rozdzielczej. Dół jest zrobiony na rurze 32, tutaj mam 2 32, tutaj mam natomiast 2 25. W projekcie miałem to łączenie tutaj tych 2 rur w posadce, natomiast decyzję z montażystą pompy ciepła podjęliśmy taką, że no jednak wyrzucamy to na zewnątrz, bo może być taka potrzeba, że trzeba będzie gdzieś tutaj na przykład do tego układu, który idzie na piętro, przyłączyć pompę, która będzie wymuszała obieg. Zobaczymy, jak to będzie działało. Ale tak samo tutaj też wszystko jest wykonane na rurach Pertal. No i zobaczcie, jak wygląda skrzynka rozdzielcza do podłogówki w systemie Kanterm. Jest tutaj akurat ta skrzynka tutaj natynkowa. Zobaczcie, tutaj sobie porysowałem też przed wierceniem, gdzie idą jakieś przewody, żeby tych przewodów nie poprzewiercać. Tutaj mam otwór zrobiony na rurki Bluefloor i przez ten otwór będę wyprowadzał 10 rurek, czyli 5 obwodów. Natomiast 4 obwody, które w sumie tutaj mam 9 obwodów, czyli 9 powrotów i 9 zasilań. 4 obwody pójdą tutaj przez drzwi, jeden pójdzie do kuchni tą dziurą, plus jeszcze obwody, które przejdą przez ten otwór tutaj, także summa summarum będę miał tak, żeby po prostu mi się one nie krzyżowały, gdzieś tam się nie robiła pajęczyna w jednym miejscu. W miarę będzie to porozdzielane. No co mogę powiedzieć, fajnie się to robi. Naprawdę przyjemna sprawa, jeżeli wszystko do siebie pasuje. Elegancko. No i tutaj już mam nawet zamocowane na trytytki rurki, które idą do skrzynki rozdzielczej na górę. A to wszystko tutaj, te rury, co widzicie, one za chwilę znikną. Dorzucę tutaj kolejną warstwę 4 cm XPS-a, także one powinny mi się już przy następnej warstwie styropianu, które położę, powinny mi się elegancko zamknąć. Także tego nie będzie widać. A jak posadzka przyjdzie, to tego już zupełnie nie będzie widać. No i dobra, tak to wygląda. I co, pójdziemy na górę, pokażę Wam, jak już wygląda część podłogówki, którą zacząłem układać. Już mam ułożone 2 obwody. Generalnie na górze mam przygotowaną folię już na całą powierzchnię. Folia jest wyłożona, jak widzicie, na całej powierzchni, wszędzie. No i te folie brzegowe, dystansowe też już są poukładane. No, a tu mamy kolejną skrzynkę, też 9 obwodów, z tym, że tutaj mam na rurce 25, też jest zaciśnięta systemem w systemie Ultraline.
z wykorzystaniem rurek Pertal. Także tutaj tak to wygląda. Też 9 obwodów, tak jak wspominałem na dole. Jak te obwody wyglądają, jak tą się rurę układa. No układa się ją naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Projekt, który przygotował producent, zakłada już od razu odległości pomiędzy rurkami, więc nie ma problemu też z ułożeniem tego. No i powiem wam szczerze, nawet się zgadza długość tych wszystkich rurek, które tu wykorzystałem, bo sprawdziłem sobie na tej szpulce, ile mi zeszło rurki. Wyszło ponad 210 metrów, więc summa summarum te 210 metrów jest też praktycznie na projekcie. Także szczerze wszystko się tutaj zgadza, ma odzwierciedlenie, te rzeczy, które w praktyce tutaj układam, mają odzwierciedlenie w projekcie. Także ktoś to naprawdę dokładnie poprzeliczał. No i co? Teraz temat jest taki, że układam najpierw tutaj na górze, później schodzę na dół, bo na dole mam troszeczkę tych gratów jeszcze nawrzucanych. Nie wiem, gdzie ja to wszystko poprzenoszę, ale będę musiał sobie poradzić z tymi gratami. Jakieś śrubokręty, wiertarki, wkrętarki, to wszystko to musi wyjechać w 100% na zewnątrz, żeby można było już zacząć układać na całości parteru drugą warstwę styropianu i na to już rozkładać folię i układać podłogówkę. Także jak już będę miał większą część roboty zrobioną, nakręcę kolejny filmik, powiem wam, jak to idzie. Co jeszcze ciekawe, że od razu w projekcie są rozrysowane, podane nastawy tutaj na poszczególne pomieszczenia, na poszczególny obwód, jakie powinny być, żeby zapewnić w miarę stabilną temperaturę. Także zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Oczywiście pomiarów dokonam już po montażu. Jak będę użytkował całość tego urządzenia, całość systemu grzewczego, to sobie w każdym pomieszczeniu poustawiam termometr i zobaczymy, czy te nastawy, które producent tutaj w projekcie zalecił, czy będą takie same, czy będą rzeczywiste do tego, co będzie w pomieszczeniu. Jeżeli nie, no to zawsze będzie można te nastawy troszeczkę podkręcić, albo ewentualnie zmienić temperaturę, delikatnie do góry podnieść temperaturę czynnika i wydaje mi się, że status quo będzie zachowany. Dlatego też, słuchajcie, nie montowałem tutaj żadnych sterowników, żadnych siłowników, żadnych czujników temperatury na każde pomieszczenie. To jest bez sensu moim zdaniem. To jest kolejny element, który jest jakimś tam dodatkowym elementem, który może spowodować usterkę. Im bardziej coś jest skomplikowane, im więcej bajerów, jakichś tam elektronicznych czujniczków, dupereli, to moim zdaniem to później summa summarum będzie gdzieś tam w przyszłości mogło zaszwankować i po co mieć niepotrzebne problemy. Tu system jest prosty, nieskomplikowany, tu tak naprawdę no, zasilanie i powrót, ustawienie odpowiedniego przepływu i to cała filozofia. No nie wyobrażam sobie, żebym musiał do każdego pomieszczenia ciągnąć jeszcze teraz czujniczki, układać kabel, zasilać to wszystko. Bez sensu. Podłogówka i tak generalnie ma dużą masę bezwładności. Za pstryknięciem palca nie da rady zmienić temperatury w pomieszczeniu. Tym bardziej, słuchajcie, szanowni państwo, że co mam? Mam jeszcze tutaj takie urządzenie jak rekuperacja, która tym całym pomieszczeniem, całą temperaturą powietrza w tym domu będzie to mieszane z pomieszczenia do pomieszczenia, będzie to powietrze będzie szło na wymiennik i na tym wymienniku to wszystko będzie wracać z powrotem do pomieszczeń, więc powiem wam szczerze, oczywiście sprzedawcy, którzy handlują tą automatyką, powiedzą wam, że to jest ach, och, a tak naprawdę do niczego to nie służy. No, będziecie później mieli tylko dodatkowe problemy, no a mało tego, to kosztuje też naprawdę duże pieniądze, żeby takie sterowanie sobie zamocować, więc no co, no poszedłem po najkrótszej linii oporu i wydaje mi się, że te rozwiązania najprostsze są zawsze najlepsze, najbardziej skuteczne. Tu nawet jeżeli cokolwiek się zepsuje, no to naprawa tego jest wiadomo, co trzeba z tym zrobić, tak? Także tak to wygląda. Dlatego nie poszedłem w sterowanie poszczególnymi
temperaturami w pokojach, dlatego też wydaje mi się, że łatwiej będzie to wszystko później opanować. Naprawdę nie potrzebuję wyświetlania w telefonie, jaką mam temperaturę nie wiem, w pomieszczeniu A czy w pomieszczeniu B, no bez sensu, po co mi to? No, ustawiam sobie temperaturę i ona po prostu jest, no nie wiem, to zaszpanować przed kolegą, koleży w pracy, który gdzieś tam, nie wiem, słuchaj, zobacz, mam w pokoju 22 stopnie, no. Dla mnie to taki delikatna przesada i zbędny wydatek pieniędzy. Także nie wiem, czy Wam się podoba moje rozwiązanie, czy nie, ale zawsze jak podejmuję jakąkolwiek decyzję odnośnie wyboru czegokolwiek na budowie, to siadam z długopisem, kartką, plusy, minusy, robię sobie tabelkę, zestawienie i bilans tak zwany zysków i strat. I wychodzi mi, jak ma być, co ma być, żeby było dobrze, żeby było rozsądnie, bez wrzucania, bez sensu pieniędzy w błoto. No i tyle. Zobaczcie, zgodnie z projektem mam już tutaj na piętrze wykonaną w 100% rozprowadzone mam rurki i tak naprawdę pozostaje tylko spiąć wszystko tutaj w skrzynce rozdzielczej. Zobaczcie, jak to wygląda. Może zaczniemy od tej części. To już Wam pokazywałem. To były pierwsze 3 obwody, które zostały ułożone. Rura Bluefloor z Kantermu. No i 3 obwody. Tu mamy jeden, tu mamy drugi i tu mamy trzeci. Kolejne obwody w łazience 2. Tu mamy jeden obwód, a tu mamy drugi obwód. Zobaczcie, że zostawiłem w miejsce, gdzie będzie zabudowa pod geberit. No tutaj nie było sensu, żeby układać ogrzewanie, więc odpuściłem sobie ten temat. No i w pokojach 2 obwody w tym pokoju, raz, 2 i 2 obwody w pokoju, w którym jest rekuperacja. No tutaj będzie garderoba, także pokój taki no może bardziej techniczny. Super to wszystko wychodzi, fajnie się tą rurkę układa, nie ma najmniejszego problemu. Co najważniejsze, że jak się rozwija ją z rolki, a rolki mam po 600 metrów, to ta rura po prostu ona się nie pręży. Ona się układa, poddaje, więc nie ma problemu, żeby to wszystko ładnie tutaj poukładać, powpinać. Jedna taka mała uwaga, zobaczcie. Ja sobie tutaj poznaczyłem czarnym flamastrem, w których miejscach idą rury od rekuperacji. Dlaczego? No dlatego, że niestety, ale w tym miejscu wpierdzieliłem się takerem w rurę i powiem Wam szczerze, wydawać by się mogło, że rury są mega mocne, te z P-Flexa, no ale niestety dziura została zrobiona, no bo pod kątem prostym poszedł zszywacz od takera i musiałem to tutaj zalepić silikonem. Nie jest to jakaś nie wiadomo jaka awaria, no ale lepiej uważać, żeby tych dziur nie robić. No tutaj tak samo, zobaczcie, mam wszędzie poznaczone, gdzie idą rury od rekuperacji. No i jeżeli ktoś planuje w ten sam sposób wykonać instalację od rekuperacji, trzeba po prostu później na folii poznaczyć, gdzie idą rury w podłodze, żeby nie narobić sobie bałaganu. Także tutaj na piętrze temat jest zamknięty. Mówię, kwestia tutaj uporządkowania tych rurek wewnątrz skrzynki. Oczywiście projekt i według projektu wszystko jest robione. Także nawet ten metraż, który jest podany, ilość metrów na rurę, to się wszystko fajnie zgadza. Także projekt jest naprawdę solidnie zrobiony.